Dzień dobry. Ja na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i możliwość podzielenia się tym, co program Równe Szanse mówi i myśli o młodych, o kompetencjach, no i o świecie i o relacjach młody-dorosły. Ten tytuł z telefonem w ręku to taki trochę prowokacyjny, bo ja dużo podróżuję po kraju, rozmawiam z dorosłymi, z młodymi. No i to, co słyszę od dorosłych najczęściej, to jest właśnie to, że ci młodzi to ciągle w telefonach. Tak jakbyśmy my dorośli to robili inaczej. Nie? Więc tak, ja się nazywam Paweł Walecki i z telefonem w ręku do Państwa się pokazuję tyłem, przód widzicie. Jestem związany z programem Równe Szanse. No i pierwsze pytanie, czy ktoś z Państwa słyszał w ogóle o programie Równe Szanse? Jest kilka osób, super. To dla wszystkich pozostałych to Równe Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowany jest w tej chwili przez Fundację Civis Polonus, a do 2021 roku przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. No i ten program popularyzuje swoją własną, autorską metodę pracy z młodzieżą, która uczy, rozwija i wspiera młodych ludzi w ich działaniach, aby dobrze wystartowali w dorosłe życie. I celem takim, który sobie stawia program, to jest przede wszystkim rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. My działamy na terenach wiejskich, tak? Czyli nie działamy w Warszawie, Toruniu, Gdańsku, ale w Starych Kobiałkach, Rabce-Zdroju i wielu innych miejscach w Polsce. Program powstał w 2001 roku, więc tak, żeby sprawdzić Państwa po tej przerwie kawowej, czyli ile lat już działa? 25. edycję ogłaszamy dzisiaj w zasadzie, 25. edycję programu. No i program powstał jako odpowiedź na zmianę. Zmianę, która nastąpiła w 2001 roku, jakbyśmy się cofnęli do tego 2001 roku, czyli to jest moment, kiedy powstawały gimnazja, czyli jakby dwa pierwsze roczniki. No i wtedy postawiono tezę, która została zbadana i się potwierdziła, że młodzi z mniejszych miejscowości mają gorsze warunki do edukacji, przez to na prestiżowych polskich uczelniach jest zdecydowanie mniej uczniów z małych miejscowości. No i przez pierwsze 6 lat wspieraliśmy właśnie rozwój szans edukacyjnych młodych ludzi, czyli wyrównywaliśmy, stąd ta nazwa Równe Szanse. I po 7 latach zbadaliśmy to ponownie, po testach gimnazjalnych, jak to wygląda. I w momencie startu, kiedy gimnazja startowały, różnica pomiędzy średnimi wynikami z pierwszego testu gimnazjalnego, tych z dużych miejscowości i z małych, była około 30%. Na korzyść oczywiście tych z dużego miasta. Po 6 latach działania gimnazjów podpowiem, się zmniejszyła. Ta przestrzeń. Ile wynosiła? Do wygrania Sokowirówka. 11. Kto da więcej, kto da mniej? 15. Po 7 latach wynosiła 6%. I taka została do końca. Różnica w poziomie testów gimnazjalnych w poszczególnych dzielnicach Warszawy była większa. Więc postawiono sobie pytanie, czy na pewno edukacja jest tym, co sprawia, że studentów z mniejszych miejscowości na tych najlepszych polskich uczelniach, a nie na Wyższej Szkole Marketingu i Mieszania Herbaty, jest mniej. Skoro nie edukacja, no to co? No to różnicę robią właśnie kompetencje. No i dlaczego my się zajmujemy kompetencjami? Odpowiedź na to trochę przynosi teoria WK. Czy ktoś z Państwa słyszał może, co to jest? To jest teoria, która powstała na amerykańskiej uczelni wojskowej w 1987 roku jako odpowiedź na kończącą się zimną wojnę. No bo wtedy to było proste, tak? Jest dobry, jest zły, świat był podzielony na dwa. No ale w momencie, kiedy to się kończyło, analitycy już to wiedzieli, jak go pokazać. No i oni postanowili go zdefiniować, że to wszystko, co nas otacza, będzie się tak szybko zmieniać, że będzie wymagać od nas bardzo szybkiej adaptacji. Ta ilość danych, która nas otacza, ta ilość zmiennych powoduje, że no, sama edukacja nie wystarczy. Nie wystarczy wiedzieć, żeby móc cokolwiek ze swoim życiem zrobić. Więc ta zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność to jest to, co ma świat charakteryzować. I patrząc na ostatnie 5 lat, no to trudno się z tym nie zgodzić. I to wszystko wymaga od nas
żyjących, ludzi dorosłych, ale przede wszystkim też od ludzi młodych, obserwowania, wnioskowania, no i elastyczności, to angielskie słowo flexible, tej fleksyjności, dostosowywania się do zaistniałej sytuacji. No ale co to są kompetencje? Bo mówimy o kompetencjach medialnych, społecznych, emocjonalnych, różnych. Czy ktoś? Znowu sokowirówka druga. No i mamy zwyciężczynię. Gorące brawa. Tak, wiedza, umiejętności i postawy. Nie wystarczy wiedzieć co, nie wystarczy wiedzieć jak, ale trzeba być też gotowym. Gotowym, żeby coś ze swoim życiem zrobić. No i w teorii rozwoju umiejętności jakby ta gradacja jest zawsze taka sama. Bez umiejętności emocjonalnych nie rozwiniemy kompetencji społecznych, bez kompetencji emocjonalnych nie rozwiniemy kompetencji społecznych, bez społecznych nie rozwiniemy innych, medialnych, obywatelskich i tak dalej. Stąd też Równe Szanse w tej swojej autorskiej metodzie pracy z młodzieżą, o której mówiłem, bardzo mocno stawia właśnie na tą gradację i rozwój poszczególnych filarów kompetencyjnych. Sam program oparty jest na 4 filarach. Po pierwsze, że my działamy projektowo, czyli dajemy pieniądze na realizację działań z młodzieżą w projektach społecznych. Każdy projekt w programie ma realizować cele rozwojowe, czyli ze stałą grupą przez określony czas, w określonym temacie za określone pieniądze ma rozwijać ich kompetencje społeczne i emocjonalne. W tych projektach chcemy stworzyć taki sztuczny świat, w którego młodzi w małych miejscowościach na co dzień nie doświadczają, czyli żeby mieli okazję próbować, doświadczać, działać, planować, organizować, popełniać błędy, odnosić sukcesy, a to wszystko, żeby było w towarzyszeniu osoby dorosłej. I w mojej ocenie to towarzyszenie osoby dorosłej w tym procesie rozwojowym jest kluczowe dla powodzenia i w ogóle dla procesu edukacyjnego młodych ludzi. My w programie mówimy o mądrym dorosłym. Mądry dorosły to ten, który wie, że nauczycielem już się nie jest. Jakby nauczyciel przestał być nauczycielem, no bo fizyki kwantowej szybciej dowiem się z YouTube'a, jak mi wytłumaczy osoba popularyzująca naukę, niż słaby nauczyciel fizyki w szkole. Więc ten mądry dorosły wie, że ma być przewodnikiem, a nie nauczycielem. Ma towarzyszyć. Mądry dorosły wie, że każdy projekt jest pretekstem do rozwoju młodego człowieka. Mamy miejsca w Polsce, gdzie jesteśmy od wielu lat, gdzie młodzi wchodzą do programu jako 13-latkowie, wychodzą jako 19-latkowie, ale każdy projekt jest nową szansą rozwojową. Młodzi ludzie mają w projekcie wiele przestrzeni na to, żeby się próbować w różnych rzeczach, w różnych rolach, w różnych sytuacjach. Dowiadywać się tego, w czym są dobrzy, w czym jednak nie, albo z czym sobie nie radzą. Ten przykład, który powiedział Łukasz, że niekoniecznie muszę stać przed kamerą, ale być może świetnie zmontuje ten materiał. Ale niech on się to dowie, niech tego doświadczy, niech to przeżyje, niech to przepracuje i sam do takiej decyzji dojdzie. No i to samodzielne działanie młodych. Jakby to, z czym często my się borykamy, to myślenie dorosłych o tym, że włączanie młodych w jakieś działania, w wolontariaty jest już wielką szansą dla nich. No tak, natomiast jak mówił klasyk, powiedz mi, a się dowiem, pokaż mi, a zrozumiem, pozwól mi doświadczyć, a się tego nauczę. Tak? Więc jakby my mówimy, że trzeba tego doświadczenia projektowego, tego samodzielnego działania młodych ludzi, aby oni mogli tak naprawdę te kompetencje faktycznie rozwinąć. No i to doświadczenie, czyli samodzielne działanie młodych i próbowanie i to, co jest dla nas bardzo ważne, to jest porażka. Młody człowiek ma prawo do porażki, do błędu. W szkole, kiedy nie wiesz, dostajesz ocenę negatywną. W programie Równe Szanse, jeżeli ktoś mówi nie wiem, mówimy super, bo jak się dowiesz, to się rozwiniesz. No i to, co też jest kluczowe w tym procesie, w programie Równe Szanse, w tym procesie rozwojowym programu Równe Szanse, to jest refleksja i informacja zwrotna. Dla nas bardzo istotnym jest, aby te sytuacje projektowe, w których młodzi ludzie się znajdują, w których się odnajdują albo nie,
przepracowują je, żeby były linkowane do życia dorosłego. Czyli pokazujemy im, jak to, czego doświadczają w projekcie, do czego może im się przydać w życiu dorosłym i jak to wpłynie na ich wtedy postawę, którą wtedy przyjmą. Więc co można robić w programie Równe Szanse? W programie Równe Szanse można robić wszystko, bo nieważne jest co, ważne jest jak. Jakby te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, jakby temat jest dowolny. Dlatego w programie Równe Szanse mamy różne młodzieżowe inicjatywy lokalne, które młodzi planują, realizują, promują, załatwiają, no i zapraszają społeczność lokalną, no bo ta publiczna prezentacja jest niezwykle ważna dla powodzenia i tej możliwości skonfrontowania siebie z otaczającą rzeczywistością. Wydarzenia społeczno-kulturalne, współpracy międzypokoleniowe różnego rodzaju, gdzie młodzi z dorosłymi robią coś wspólnie. Mamy dużo projektów takich, że nie wiem, koła gospodyń wiejskich uczą młodych gotować, a młodzi uczą dorosłych różnych kompetencji właśnie medialnych, czy w ogóle z tych nowoczesnych, w cudzysłowie nowoczesnych, kiedyś nowoczesnych technologii. No i projekty dokumentacyjne i reporterskie. Więc dla nas kluczowym jest, żeby ci młodzi ludzie mogli doświadczać, tak? Czyli samodzielnie działać i w tym wszystkim kompetencje medialne towarzyszą nam od samego początku. My, przygotowując koordynatorów, czyli te osoby dorosłe, które mają później pracować z młodzieżą, bardzo jasno podkreślamy, że rzeczą, którą od początku można oddać młodym ludziom, to jest promocja projektu. Czyli pokazać im, że promowanie siebie, swoich działań, planowanie tej promocji jest kluczowe dla tego, żeby odnieść sukces. No bo żeby odnieść sukces, no to ktoś jeszcze o tym sukcesie musi wiedzieć. Oczywiście ja mogę mieć poczucie własnego sukcesu, ale to jest dużo mniejsze i mniej rozwojowe, niż kiedy osiąga też aplauz lokalnej społeczności. Więc te kluczowe umiejętności w podziale na emocjonalne najpierw, społeczne, inne, patrz medialne czy obywatelskie. No i jak w projektach Równe Szanse te kompetencje medialne się przejawiają? No, krytyczna analiza informacji. My zawsze podkreślamy koordynatorom i dorosłym pracującym z młodymi ludźmi, żeby pozwolili młodym samym się dowiadywać, sprawdzić, potwierdzić, żeby mówić im, że internet jest źródłem wiedzy, na przykład o tym, czy dana sprawa jest w określonym referacie w urzędzie gminy, które muszą pójść i załatwić, ale warto też pójść jeszcze i dopytać, czy to na pewno i samodzielnie się z tym skonfrontować i zmierzyć. To świadome korzystanie z mediów. My zapraszamy młodych ludzi do promowania swoich projektów w różny sposób, nie tylko przez Facebooka czy Messengera, do tego też namawiamy osoby dorosłe, że żeby móc pracować z młodzieżą, to trzeba dać też coś od siebie więcej. Jakby nie tylko narzucić, że no dobra, to na Messengerze będziemy pisać, tylko zapytać, jak chcecie się ze mną komunikować. Jeżeli nie wiemy, młodzi ludzie są świetnymi nauczycielami dla osób dorosłych. Tworzenie własnych przekazów medialnych. Jakby młodzi mają opowiedzieć swoją historię i przekonanie młodych ludzi, że stworzenie tej historii, którą chcemy opowiedzieć i później przelanie tego na przekazy medialne jest rzeczą bardzo ważną, bo jeżeli oni tego nie zrobią, to nikt innych za nich tego nie zrobi. Mówimy też dużo o bezpieczeństwie. Kiedy my rozpoczynamy projekty w ramach kolejnych edycji, prowadzimy dla młodych takie szkolenia internetowe ze sposobów promowania i bezpiecznego korzystania z internetu i z social mediów. No i tworzenie pozytywnego wizerunku, czyli tego, jak pokazywać pewne rzeczy, że język, którego używamy, niekoniecznie musi być dostosowany do odbiorców, do których chcemy trafić i trzeba zawsze pamiętać, że pozytywny wizerunek budujemy w ten sposób, żeby to odbiorca zrozumiał komunikat, który my kierujemy. No i jak my to robimy? Learning by doing, czyli młodzi tworzą treści. Zapraszamy koordynatorów, koordynatorki do tego, żeby już na etapie planowania projektu, później jego realizacji, aż do rozliczenia, włączać młodych. Daje nam to przede wszystkim to, że jeżeli zaprosimy młodych do wspólnego wymyślania, to oni też czują się później, mają pierwszy sukces, jeżeli otrzymają dofinansowanie. Więc jest to ścieżka, która gwarantuje nam, że po pierwsze trafimy z projektem w zainteresowania, po drugie
młodzi będą mieli pierwszy sukces i chętniej wezmą w tym udział, zaproszą też innych do uczestnictwa w tym. Ważnym dla nas jest, no bo ta grupa, stała grupa przez cały okres projektu powoduje to, że młodzi trochę uczą się od siebie, tak? Bo w czymś są lepsi, w czymś są słabsi, pomagają sobie, to trochę z Montessori można powiązać. Natomiast dla nas ta grupa rówieśnicza i budowanie tej tożsamości i poznawanie siebie nawzajem jest kluczowe dla powodzenia. My namawiamy, żeby rozbijać te bańki koleżeńskie, rówieśnicze i zmieniać i mieszać w tym kotle tego projektu, żeby ci młodzi mieli okazję w różnych zmieniających się grupach poznawać, działać, planować. To też daje nam przestrzeń do tego, żeby osoby, które są już liderami, tak, gdzieś tam się wybiły, działały w jednej grupie i robić miejsce w pozostałych mniejszych grupach roboczych dla sprawdzenia się w różnych innych sytuacjach. Bo przy wyjściu z małej miejscowości, kto łatwiej się przewraca? Ten średni uczeń, słaby uczeń czy najlepszy uczeń? Sprawdzam czujność, nie wiem, czy nie uspałem Państwa. Najczęściej wraca ten najsłabszy, ten najlepszy, tak? Bo sobie nie poradził. I to jest jego pierwsze doświadczenie porażki. No bo w mniejszych miejscowościach te role społeczne są rozdane. Najlepszy uczeń jest też kapitanem drużyny piłkarskiej, jest ministrantem, występuje na akademiach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten średniak się prześliźnie zawsze, bo on ma to doświadczenie dostosowywania się. Ten najlepszy nie. Dlatego chcemy w projektach, żeby oni mieli to doświadczenie sprawdzenia się i zrobienia też miejsca innym. My bardzo zachęcamy do tego, żeby młodzi ludzie w projektach mieli okazję zawiązywania różnorakich partnerstw. Media są takim naturalnym sojusznikiem, lokalne media. Lokalne media też tematy młodzieżowe chętnie podejmują, tak? Żeby o nich mówić, o nich pisać, szczególnie jeżeli ta młodzież jest autentycznie zainteresowana i zapalona do tego, żeby te projekty realizować. Wykorzystanie nowych technologii. Nie możemy się na technologię obrażać. Jakby świat, w którym żyjemy, już się nie zmieni, nie cofnie, może tak. Jakby ta technologia będzie nam towarzyszyć, więc albo ją zaadoptujemy i wykorzystamy jako też środek komunikacji z młodymi ludźmi, albo po prostu się z nimi nie nawiążemy trwałej relacji. No i łączenie, czyli taki balans pomiędzy działaniami online i offline, żeby trochę też pokazywać młodym, że życie i faktyczny wpływ i możliwość odniesienia sukcesu, kreowania swojego wizerunku jest też w tym świecie offline. Co to daje młodym ludziom? My przez te 25 lat wielokrotnie badaliśmy i młodych, i środowisko, i dorosłych, to co te projekty dają. No to, co na pewno dają, to pewność siebie. Taka realizacja projektu pozwala bardzo uwierzyć w siebie młodym ludziom, poznać swoje mocne, słabe strony, no i też nawiązania partnerskiej relacji z dorosłymi. Jakby to powoduje, że zmienia się optyka, że ci dorośli już nie są tylko wymagający, karzący i gdzieś nakazujący różne rzeczy, ale mogą być też dla nas partnerami nie tylko do jakichś rozmów i załatwiania spraw, ale też do zupełnie naturalnego procesu takiego współistnienia. I tutaj zaryzykuję stwierdzenie, że kryzys, o którym teraz bardzo głośno mówimy i te 3 przyczyny kryzysu dałoby się w 90% zażegnać, gdyby jedna życzliwa osoba dorosła temu młodemu towarzyszyła. W 90% przypadków nie potrzeba psychologów, pedagogów, wystarczy mądra pani bibliotekarka, mądry strażak, mądry dorosły, który tym młodym będzie towarzyszył. Na pewno rozwija się umiejętność współpracy, zarówno w grupie rówieśniczej, jak i ze środowiskiem. My to środowisko traktujemy bardzo holistycznie. No i zwiększa się świadomość medialna. Młodzi widzą, że promują swoje działania, nie tylko przekłada się na kliki i followersów, ale też, że ludzie faktycznie przychodzą na to, co młodzi mają do zaprezentowania. Ten publiczny finał, o którym mówiłem, wyjście do społeczności lokalnej jest czymś, że młodzi widzą, że kogoś to interesuje, to co ja robię. No i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Po każdym projekcie, w którym bierze udział grupa projektowa w organizacji czy też instytucji,
kilku młodych zostaje przy tej organizacji i dalej chce działać na zasadzie czy to wolontariatu, ale takiego wolontariatu tworzącego, a nie tylko wykonującego. No i jest to na pewno wartość dodana. Natomiast są też wyzwania. Te nasze projekty są długie, bo to są 6 lub 12-miesięczne, więc dużym wyzwaniem jest utrzymanie motywacji tych młodych ludzi. Tak? Ci młodzi ludzie szybko się zapalają, ale też szybko gasną, więc właśnie włączanie ich od początku i taki efekt umojenia, żeby oni poczuli, że to wszystko, co robią, jest ich, też ich i są za to współodpowiedzialni, powoduje, że tę motywację można budować i gdzieś tam na różnych etapach projektu wskrzeszać. My mówimy też bardzo dużo o świętowaniu sukcesów, jakby, że w trakcie realizacji projektu namawiamy do tego, żeby te kamienie milowe, czyli osiągnięcie pewnych punktów ważnych dla projektu, żeby po prostu świętować. To, co dla nas, Polaków, chyba w ogóle jest trudne, no to takie właśnie świętowanie. Tak? Ładnie narysowałeś, no tak mi wyszło. Tak? Świetny wynik osiągnąłeś, daj spokój. Tak? Nie mamy takiej potrzeby rzeczywiście świętowania i tego, że możemy w jakiś sposób te swoje małe sukcesy też pokazywać. No i równoważenie swobody i struktury. Tak? Jakby ta relacja partnerska polega na tym, że ten dorosły jest trochę w roli odpowiedzialnej za realizację projektu, ale też ma oddać pewne rzeczy młodym ludziom. Więc to też jest wyzwanie dla dorosłych, żeby tą swobodę i strukturę w równy sposób dzielić między czas realizacji projektów. No i to mierzenie efektów, czyli to pokazywanie młodym ludziom, co już osiągnęliśmy, gdzie jesteśmy, no i w jaki sposób się rozwinęliście, czego się nauczyliście. Taki proces samooceny też tych młodych ludzi, żeby oni widzieli, że rzeczywiście, no faktycznie, teraz jest mi z tym łatwiej, bo oni też na dalszych etapach chętniej realizują te działania. No i współpraca z otoczeniem, tak? To jest chyba najtrudniejszy czynnik, no bo co z tego, że my mówimy młodym możecie, co z tego, że mówimy dorosłym potraficie to zrobić, jak później wracają do siebie i zderzają się ze ścianą, tak? Więc to jest rzecz, która powoli, ponieważ dużo jeszcze, tak jak powiedziałem, po kraju i widzę, no, powoli się zmienia, ale zmienia się bardzo powoli. Jakby zazwyczaj jest tak, że jak idzie młody człowiek, chce coś załatwić, to powiedzą, dobra, niech dorosły przyjdzie. Tak? Więc to jest rzecz, którą też my, chcąc rozwijać młodych ludzi, musimy ich w tych wzmacniać, ale też pracować nad otoczeniem i środowiskiem. Patrzę na zegarek, ale jeszcze chwilę mam. Więc to, co dla nas jest kluczowe w programie Równe Szanse i sprawdzone przez te 25 lat, kiedy program działa, no to przede wszystkim stawianie na proces, a nie na efekt. Projekt jest pretekstem. Projekt może nie wyjść. Projekt może zakończyć się rozpadem grupy projektowej, jeżeli jest nietrafiony temat, czy temat zbyt trudny, czy napotka inne trudności. Dla nas kluczowe jest, co ci młodzi się nauczą, dowiedzą i do czego po projekcie będą gotowi. Włączanie młodych ludzi od początku, czyli cokolwiek planujemy, chcemy z młodymi robić, musimy ich do tego zaprosić. Musimy zaprosić już na etapie planowania, bo być może to, jak my myślimy o czymś, jak my chcemy to zrealizować, dla młodych będzie nieciekawe. Będzie rzeczą, która powiedzą, że nie. My mamy w każdej edycji, dofinansujemy około 150 projektów, mamy 4-5 rezygnacji. No bo dorosły wymyślił, nasza komisja grantowa, też osoby dorosłe mówią, dajemy na to pieniądze, a młodzi mówią, nas to nie interesuje. Więc zaproszenie ich na etapie planowania i zbudowanie w nich tego efektu umojenia pozwala lepiej realizować i lepiej w tym procesie rozwojowym młodym uczestniczyć. Regularna ewaluacja i modyfikacja, czyli pytanie, linkowanie do tego, to o czym mówiłem, no i budowanie szerszych partnerstw. My zapraszamy zawsze nasze projekty, żeby spotykały się między sobą, żeby młodzi z jednej miejscowości spotykali się z innymi i zobaczyli, co robią, jak robią, to inspirowanie się od siebie. W tych małych miejscowościach likwidacja gimnazjów jest tragedią. Ci młodzi ludzie zostali zamknięci w tych swoich małych podstawówkach i mają okazję pierwszych rówieśników z Zalasu czy z Zagórki najczęściej spotkać dopiero w szkole średniej. Wcześniej ten pierwszy awans edukacyjny, jakim było wyjście ze szkoły podstawowej, a w Polsce lokalnej było raczej model, że jest jedno gminne gimnazjum, więc ci młodzi ze wszystkich miejscowości się spotykali. Więc
w dużym mieście ci młodzi mają okazję być w różnych rolach. W małych miejscowościach ten młody jest w tej roli do 15-16 roku życia. Więc kto ma większe szanse na rozwój swoich kompetencji w tych wszystkich obszarach, o których mówimy? No oczywiście, że ten z dużej miejscowości. Więc w tych małych miejscowościach musimy w jakiś sposób na to reagować. I tak jak powiedziałem, dzisiaj ogłaszamy nową edycję programu, 25. Program jest skierowany do miejscowości do 20 000 mieszkańców. W konkursie, który ogłaszamy, będzie można pozyskać do 12 000 złotych na 6-miesięczne działania z młodzieżą. No i nieważne jest co, ważne jest jak. Więc temat jest zupełnie dowolny. Kompetencje medialne i w ogóle szeroko rozumiane media jak najbardziej się w tym mieszczą. Nabór wniosków trwa do 20 lutego do godziny 12 w południe. Zapraszam. Więcej informacji na stronie małegranty.org i na równać-szanse.pl. Czy macie Państwo pytania? Tak, jak najbardziej tak. Oczywiście tą grupą podstawową i grupą projektową jest grupa młodych ludzi w wieku 13-19 lat. Natomiast my zawsze mówimy, że jakby projekt wychodzący do lokalnej społeczności, możliwość nawiązywania jak najliczniejszych interakcji jest bardzo rozwojowe dla tych młodych ludzi, ale też rozwojowe dla społeczności lokalnej. Więc jak najbardziej tutaj projekty z udziałem osób z różnych pokoleń jak najbardziej są możliwe. Jeśli nie, to teraz nie ma, albo ktoś może nie ma śmiałości, no to na stronie Równać Szanse są moje dane kontaktowe, tu też je Państwu podaję. Paweł Walecki, paweł.walecki@civispolonus.org.pl. Z wielką przyjemnością. Chyba się wyrobiłem. Dzięki. Dziękuję Państwu.